Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test słuchawek bezprzewodowych z przewodnictwem kostnym od marki Sanak. Dokładne ceny w linku w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! I oto słuchawki od marki Sanak, model B33S. Są to słuchawki z przewodnictwem kostnym. Więcej o tej technologii będzie za chwilkę. Słuchawki w dość dobrej cenie, ponieważ jest to nieco ponad 200 zł. Aktualna cena do sprawdzenia w linkach. Rzućmy okiem po kolei na zawartość zestawu. Mamy pudełeczko z informacjami. Na tyle. Przybudowana bateria to 150 mAh. Ładują się te słuchawki do pełna poprzez 2 godziny. Natomiast jeśli chodzi o czas odtwarzania, no to jest tak 6 do 8 godzin maksymalnie, zależnie od poziomu głośności i tego, czy korzystamy z trybu Bluetooth. Bluetooth mamy tu w wersji 6.0, więc już najnowszy kodek. Zasięg standardowo do 10 metrów. I tak te słuchawki tutaj ładnie są spakowane. Same słuchawki wyglądają tak, są naprawdę lekkie, ponieważ ważą 28 gramów i są wykonane z przyjemnego w dotyku tworzywa, takie miękkie w dotyku. Tutaj mamy styki do ładowania, logo marki Sanak i na tej stronie, gdzie mamy styki, mamy także 3 przyciski sterujące. Tak więc słuchawki są elastyczne. Jednocześnie są w pełni wodoodporne. Są to słuchawki przeznaczone także dla pływaków, czyli nie tylko do sportów rowerowych, biegania, ale właśnie też do pływania. Natomiast to też jest fajne poza Bluetooth. Ten model ma wbudowaną pamięć, czyli możemy utwory sobie wgrać po prostu do pamięci w tych słuchawkach, przełączyć się na odpowiedni tryb z Bluetooth na wbudowany odtwarzacz i po prostu tymi przyciskami wtedy zarządzamy play, pauza, utwór do przodu, utwór do tyłu, głośniej, ciszej. Nie zabrakło też mikrofonu. Mamy też możliwość przy sparowaniu poprzez Bluetooth odbierania połączeń telefonicznych. Jak to się sprawdza, jaki jest dźwięk z mikrofonów, to za chwilę też posłuchacie. I te słuchawki, jako że mają przewodnictwo kostne, nie mają tutaj żadnych otworków. Głośniki są zabudowane, dźwięk poprzez wibracje jest przekazywany. Natomiast powiem Wam, że pomimo, że producent zaznacza, że te słuchawki są w pełni dyskretne, czyli że ten dźwięk niesłyszany dla osób postronnych, no to troszeczkę jednak tego dźwięku się wydostaje, nie jest to zbyt głośne, ale też takiej 100% prywatności, jeśli chodzi o odsłuch, niestety nie mamy. No i mamy kabelek do ładowania i do wgrywania danych. Jest to kabel magnetyczny, czy jak go przyłożymy, to się tutaj przyczepia. Z drugiej strony standardowe USB, no i kabelek dość długi, bo metrowy. Mamy też instrukcje i inne elementy papierowe. Taka podstawowa instrukcja, która mówi nam, jak się przełączać między trybami, który przycisk co robi. Bardzo przydatna. Jest też karta VIP-owska i taki gumowy element. No i coś, czego byśmy się w słuchawkach nie spodziewali, czyli zatyczki do uszu. No ale w słuchawkach z przewodnictwem kostnym ma to sens. O tym powiem Wam też za chwilkę. I zobaczcie, te słuchawki możemy sobie rozginać, wykręcać. Są bardzo elastyczne. Działa to dobrze. Na uszach też ich nie czujemy, nie wywołują żadnego nacisku, tak po prostu sobie na tych uszach wiszą, a że są lekkie, no to ich nie czuć. Ok, i słuchawki mam już połączone. Zakłada się w bardzo prosty sposób, wystarczy je sobie założyć na uszach i tyle, i to się nam już trzyma. No i standardowo odpalam program Audacity i będziemy sobie nagrywać mikrofon, sprawdzać, jak się zachowuje w różnych sytuacjach. Ok, urządzenie nagrywające. Jest zestaw słuchawkowy Sanak. Jeszcze sprawdzę tylko, czy mamy maksymalną głośność. Ok, w Windowsie mamy 100%. Oto próbka mikrofonu ze słuchawek Sanak B33S. Jeśli chodzi o poziom dźwięku, jak na słuchawki bezprzewodowe, gdzie te mikrofony jednak są oddalone dość mocno od ust, no to poziom głośności wydaje się być ok. Natomiast jaka jest jakość tego dźwięku, ocencie sami. W tej chwili nie mamy w tle żadnego zakłócacza, ale już to zmieniamy. Pierwszy dźwięk to będzie klasyka, czyli dźwięk odkurzacza. Ok, mamy dźwięk odkurzacza, odtwarzany z tabletu. Tak to słychać z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Stwierdźcie, czy ten dość głośny dźwięk jest uciążliwy, czy przeszkadza, czy jesteście w stanie mnie zrozumieć. Jeśli tak, no to pozytywnie dla tego mikrofonu. Teraz będzie drugi dźwięk, bardziej uderzeniowy, czyli dźwięk helikoptera. Tak brzmi z mojego mikrofonu krawatowego. I ponownie przenosimy się na dźwięk z tych słuchawek i sprawdźcie, jak tutaj mikrofon dał sobie radę, czy jest ok. No i mamy jeszcze trzeci, bardzo drażniący dźwięk,
którym większość mikrofonów sobie niestety nie radzi. Zobaczymy. Ponownie mikrofon krawatowy. Tak jest to dźwięk budzika, czyli pewnie ulubiony dźwięk wszystkich. I tak to brzmi z mikrofonów słuchawek Sanac. Ocencie sami, czy cały czas jesteście w stanie mnie zrozumieć, czy ten dźwięk niestety dominuje i przeszkadza. Natomiast jeszcze odrobinę o samej technologii, czyli o przewodnictwie kostnym. Technicznie jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ nie do końca potrzebne są uszy, żeby słyszeć. Kiedy ja sobie teraz włączę muzykę, to będę ją słyszał, także przez to, że mam w pobliżu uszy, ale jeśli wezmę zatyczki z zestawu, po to właśnie one są i zatkam sobie te uszy bardzo dokładnie, to nadal będę tą muzykę słyszeć i to nawet lepiej. A jak to się odbywa? Właśnie jak mówi nazwa, przewodnictwo kostne. Poprzez odpowiednie wibracje, poprzez skórę i kości, ten dźwięk zostaje przekazany do ucha wewnętrznego, czyli w ten sposób go odbieramy. Ale osobom bardziej wrażliwym, wyczulonym może nie przypaść do gustu. Osobiście jakimś specjalnym fanem tej technologii nie jestem. Testuję jako ciekawostkę i doceniam pod względem technicznym, ponieważ jest to naprawdę ciekawe, jak ten dźwięk jest przekazywany. Natomiast muszę powiedzieć, że nie jest to dla każdego. Dlatego jeśli macie możliwość przetestować u kogoś tego typu słuchawki, no to stwierdźcie sami, wyróbcie sobie opinię, czy tego typu przekazywanie dźwięku jest dla Was, czy nie. Co do jakości wykonania, co do komfortu, powiem Wam, że słuchawki są wykonane z dobrej jakości materiałów. Po prostu zakładamy i zapominamy, że coś mamy na głowie. Materiał jest przyjemny w dotyku, słuchawki nie są ciężkie, natomiast panel sterowania też jest prosty w obsłudze. Mamy tylko 3 przyciski, środkowy i boczne. Środkowy to jest oczywiście play, pauza, czy na przykład odebranie czy odrzucenie połączenia. Natomiast przyciski zewnętrzne, pojedynczy klik, głośniej, ciszej, a dłuższe przytrzymanie, utwór do przodu lub do tyłu. Więc sterowanie jest też proste. No i lecimy z wrażeniami dźwiękowymi. Na początek muzyka rozrywkowa. Powiem Wam, że warto sobie dobrze zatkać uszy, ponieważ jeśli mamy odsłonięte uszy, to ten dźwięk jest dość płaski. Chociażby jeśli chodzi o bas, natomiast jak zatkamy sobie uszy, ten bas niesie się bezpośrednio do ucha wewnętrznego w postaci takiego dość mocnego, nazwałbym to, dudnienia. Przy dużej ilości basów osobiście to uczucie mi się nie podobało, natomiast co trzeba tutaj przyznać i zaznaczyć, że to zatkanie uszu spowodowało mega spotęgowanie tych basów. Co do reszty utworu, fragmenty wokalne były wyraźne i całość brzmiała nieźle, chociaż nie jakoś rewelacyjnie. Muzyka klasyczna. No i tutaj muszę przyznać, że odsłuch nie był satysfakcjonujący, ponieważ dźwięk brzmiał mniej więcej tak, jakbym słuchał go przez ściany. Brakowało szczegółowości, separacji poszczególnych tonów. Do tego gatunku muzyki moim zdaniem ta technologia się zwyczajnie nie nadaje. Muzyka rockowa. No i słuchanie rocka na tych słuchawkach było dość przyjemnym doświadczeniem. Wyraziste wokale i dość szczegółowe instrumenty. Oczywiście gitara elektryczna czy perkusja. Brzmiały tutaj całkiem ok, chociaż wciąż daleko do odsłuchu na jakichś chociażby klasycznych słuchawkach wokółusznych, filmy i seriale. No i powiem Wam, że ponownie ciekawie, ponieważ tutaj o dziwo najbardziej wyraźne były dialogi. One tak dosłownie przenikały do wnętrza, były takie wibrujące, naprawdę dobrze słyszalne, ale efekty specjalne, muzyka, ogólnie to co działo się w tle poza dialogami, było tak troszeczkę wycofane. Tak więc jeśli ktoś lubi oglądać filmy czy seriale, ale skupiać się właśnie na lektorze czy po prostu na dialogach, niekoniecznie na jakichś efektach specjalnych, no to może być całkiem ok. No i wrażenia z gier. No i powiem, że dało się pograć, jeśli chodzi o strzelanki. To miałem na przykład bardzo wyraziste dźwięki mojej broni, natomiast takie dźwięki dość istotne typu pozycjonowanie były ok, ale nie wybitne, czyli lokalizowanie po dźwięku, co się w grze dzieje. Natomiast słyszalność kroków była taka sobie. Tak więc również do gier nic nie zastąpi klasycznych słuchawek. Odnośnie trybu playera MP3, wgrywanie plików chwilę trwa, ponieważ transfer nie jest jakiś super szybki i według mnie na trybie playera MP3 głośność ogólna słuchawek jest tak o dobrą 1/3 niższa niż jak podłączymy telefon czy komputer. Czyli mamy po prostu niższy poziom głośności maksymalnej. Podsumowując, są to już któreś z kolei słuchawki z przewodnictwem kostnym, które dane mi było testować. Ja osobiście fanem tej technologii nie jestem. U mnie tego typu odtwarzanie dźwięku powoduje czasami dyskomfort, więc ja jednak zostaję przy klasycznych
słuchawkach bezprzewodowych, czy to TWS-ach, czy takich typu open-ear, czy po prostu wokółusznych. Natomiast słuchawki jako produkt wykonane są naprawdę dobrze, działają też przyzwoicie, jakość dźwięku jest niezła, no i cena nie jest jakaś zaporowa, czas pracy też jest ok. Tak więc gdybyście szukali tego typu słuchawek, można oczywiście wziąć pod uwagę, ponieważ ten typ słuchawek ostatnimi czasy jest dość popularny. I zbliżając się do końca, będę wdzięczny za wsparcie kanału w postaci zostawienia łapki w górę, udostępnienia filmu czy napisania komentarza. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.